Witajcie w nowym sezonie. To, co robiliśmy do tej pory, było tylko spacerem po ogrodzie przy świetle księżyca. Ale dziś zapraszam Cię do miejsca, o którym wolisz nie myśleć, gdy gasisz światło w sypialni. Zobacz, co tu jest. Czujesz ten chłód? To powietrze, które nie widziało słońca od lat. To Twoja podświadomość, Twoje własne podziemia. Wiem, że czujesz lęk, może nawet chcesz się cofnąć, ale spójrz na mnie. Widzisz tę latarnię? Trzymam ją mocno. Nie puszczę Twojej ręki, dopóki stąd nie wyjdziemy. Idziesz ze mną. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego mimo wszystkich książek, które przeczytałaś i kursów, które skończyłaś, wciąż wracasz do tego samego punktu? Dlaczego w nocy, gdy gasną światła, czujesz, że pod twoją skórą mieszka ktoś, kogo boisz się zapytać o imię? Dziś kończymy z pudrowaniem rzeczywistości. Schodzimy tam, gdzie nie dociera Twój uśmiech dla świata. Witaj w podziemiach Twojej podświadomości. Jestem Dar i dziś będę Twoją latarnią. Większość z Was, które mnie słuchacie, spędziła życie dbając o innych. Budowałyście domy, relacje, kariery, ale w tym procesie do ciemnej piwnicy swojej psychiki wrzuciłyście wszystko, co było za trudne, nieodpowiednie albo zbyt dzikie. Ten sezon drugi, to podróż po odzysk. Nie będziemy naprawiać tego, co zepsute. Będziemy odzyskiwać to, co zostało tam uwięzione. Zatrzymajmy się teraz na chwilę. Spójrz na swoje życie. Przez ostatnie dziesięciolecie stałaś się mistrzynią logistyki, opieki i uśmiechania się, gdy w środku wszystko aż wyło z bólu. Gratuluję Ci, przetrwałaś. Ale spójrz mi w oczy i powiedz, gdzie w tym wszystkim jesteś Ty? Mechanizm cienia nie powstał z Twojej złośliwości. On powstał z miłości i desperacji. Jako mała dziewczynka szybko zrozumiałaś, że pewne części Ciebie nie pasują do rodzinnego stołu. Może to była Twoja głośna radość, może Twój gniew, a może Twoja intuicja, która wiedziała więcej niż dorośli chcieli przyznać. Więc robiłaś to, co robiło każde inteligentne dziecko. Odcięłaś te kawałki i wrzuciłaś je do piwnicy. Zamknęłaś na klucz, by zasłużyć na nową akceptację. Ale tutaj pojawia się paradoks dobrej kobiety. Dziś, mając te swoje lata, czujesz niewyjaśnioną pustkę. Dlaczego? Bo nie da się znieczulić duszy wybiorczo. Kiedy zamknęłaś w piwnicy swoją złość, by być miłą, niechcący zamknęłaś tam też swoją pasję. Kiedy stłumiłaś swój ryk, stłumiłaś też swój śmiech. Spójrz na inne kobiety na ulicy. Zmęczone twarze, zaciśnięte usta, wzrok utkwiony w chodniku. To są żywe pomniki wyparcia. One nie są stare, one są po prostu wyczerpane pilnowaniem drzwi do własnej piwnicy. Bo cień to nie jest martwy przedmiot, to żywa energia. Wyobraź sobie, że próbujesz utrzymać pod wodą wielką, nadmuchaną piłkę. Ile siły to kosztuje? Ile twojej życiowej witalności ucieka teraz tylko po to, by nikt, włącznie z tobą, nie zobaczył tego, co uznajesz za złe?
Ten sezon to moment, w którym kładziemy rękę na klamce tych drzwi. Nie po to, by się przestraszyć, ale by przestać płacić ten morderczy podatek od udawania. Czy jesteś gotowa przyznać przed sobą, że ta grzeczna dziewczynka w tobie jest już śmiertelnie zmęczona? Skoro już wiemy, że twoja piwnica jest pełna, czas zadać sobie pytanie: co się dzieje z tymi wszystkimi rzeczami, których nie chcesz widzieć? Myślisz, że one tam po prostu gniją? Otóż nie. W fizyce pola nie ma próżni. To, co wyparłaś, zaczyna emitować sygnał. Nazwijmy to częstotliwością cienia. Zobacz, jak to działa w twoim życiu. Czy zauważyłaś, że choć zmieniasz pracę, partnerów czy kręgi znajomych, wciąż trafiasz na tę samą osobę, tylko w innym skafandrze? Ciągle ten sam szef, który cię nie szanuje, ciągle ta sama przyjaciółka, która wysysa z ciebie życie, ciągle ci sami mężczyźni, którzy boją się zaangażowania. To nie jest pech, to nie jest klątwa, to jest twoje energetyczne pole, które desperacko próbuje stać się całością. Zrozum, jeśli w swoim świadomym życiu postawiłaś na absolutny spokój i łagodność, to twój cień staje się agresywny. I dopóki nie uznasz swojej własnej siły i gniewu, twoje pole będzie zapraszać agresorów z zewnątrz. Oni są jak aktorzy wynajęci przez twoją podświadomość, by zagrać to, czego ty sama nie masz odwagi poczuć. Oni krzyczą to, co ty w sobie zdusiłaś. Pomyśl teraz o kimś, kto doprowadza cię do pasji. Ktoś, kogo zachowanie sprawia, że krew w tobie wrze. Może to ta bezczelna kobieta, która zawsze bierze to, co chce. A może to ten leniwy facet, który niczym się nie przejmuje? Posłuchaj mnie uważnie. To, co cię w nich tak bardzo rani, to twój własny potencjał, który zamknęłaś w ciemności. Nienawidzisz u nich tej bezczelności, bo sama nie dajesz sobie prawa do odrobiny zdrowego egoizmu. Gardzisz ich lenistwem, bo sama jesteś niewolnicą obowiązku i nie potrafisz odpoczywać bez poczucia winy. Obecnie, gdy jesteś w pełni dojrzała, to pole zaczyna działać ze zdwojoną siłą. Nie masz już czasu na przypadki. Każdy człowiek, który cię dziś irytuje, jest listonoszem, który przynosi ci wiadomość z twojej własnej piwnicy. Pytanie brzmi, czy otworzysz ten list, czy będziesz dalej wyrzucać listonosza za drzwi, dziwiąc się, że jutro przyjdzie kolejny, jeszcze głośniejszy? To, co teraz mówię, może być trudne do przyjęcia. Możesz czuć opór. To dobrze. To znaczy, że dotykamy twardego dysku twojej podświadomości. Zobacz tego człowieka, który cię męczy. Zobacz go nie jako wroga, ale jako lustro, które postawił przed tobą los, żebyś wreszcie mogła zobaczyć całą siebie. Nie tylko ten ładny portret z salonu, ale tę dziką, niepokorną kobietę, która czeka w podziemiach. Skoro już wiesz, jak twoja podświadomość projektuje świat zewnętrzny, zejdźmy jeszcze bliżej do twojego domu, do twojego ciała. Twoja dojrzałość ma jedną niezwykłą cechę. Ciało przestało być twoim sługą, a stało się twoim najszczerszym doradcą. Ono nie ma już siły udawać. Zauważyłaś, że niektóre napięcia w tobie stały się twoim cieniem? Ten ból w lędźwiach
który budzi cię nad ranem, ta obręcz na karku, która każe ci dźwigać ciężary, które dawno powinnaś porzucić, zaciśnięte szczęki, które od lat gryzą temat, zamiast go wypowiedzieć. To nie są objawy upływu czasu. To jest zapis twojego cienia w strukturze powięzi. Każda sytuacja, w której jako dojrzała kobieta stłumiłaś swoją prawdę, by zachować spokój w rodzinie czy w pracy, odłożyła się w twoich komórkach jako mikronapięcie. Twoja podświadomość nie ma głosu, więc używa bólu. Używa ucisku w klatce piersiowej, by powiedzieć ci: tutaj, pod moim sercem, leży coś, co bardzo chce wyjść na zewnątrz. Zróbmy teraz coś razem. Gdziekolwiek jesteś, w samochodzie, w fotelu, na spacerze, po prostu zatrzymaj się. Rozluźnij dolną szczękę. Pozwól, by twoje usta delikatnie się uchyliły. Puść barki tak nisko, jakbyś chciała, by dotknęły ziemi. Co poczułaś? Ten nagły impuls do głębszego wydechu? A może dreszcz? To jest moment, w którym twój wewnętrzny strażnik na sekundę odpuścił. Ciało dojrzałej kobiety jest jak czytnik linii papilarnych twojej duszy. Jeśli od lat ignorujesz swój cień, twoje ciało musi produkować coraz więcej energii, by utrzymać te napięcia. To dlatego czujesz się wyczerpana nawet po przespanej nocy. Nie męczy cię życie, męczy cię ta nieustanna wewnętrzna warta. Twoja podświadomość zapisała w tobie każdą odrzuconą łzę i każdy zduszony okrzyk zachwytu. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Skoro ciało to zapisało, ciało może to uwolnić. Twoja dojrzałość daje ci prawo do tego, byś przestała być dla siebie surowym nadzorcą. Możesz zacząć słuchać tych sygnałów nie jak wyroku, ale jak zaproszenia do wielkiego sprzątania. Jesteś gotowa przestać walczyć z własnym ciałem i zacząć z nim rozmawiać? A teraz stańmy tutaj na półpiętrze. Czujesz? Powietrze staje się lżejsze, bo wiesz, największym kłamstwem, jakie nam powiedziano o podświadomości, jest to, że tam mieszkają tylko demony. To nieprawda. W piwnicy twojej psychiki, pod warstwą kurzu i starych lęków, leży twoje największe złoto. To jest tak zwany złoty cień. Pomyśl o tym przez chwilę. Co w sobie odrzuciłaś, co było zbyt duże, zbyt odważne albo zbyt inne? Jako dojrzała kobieta prawdopodobnie masz w swoim archiwum mnóstwo takich skarbów. Może to była twoja dzika kreatywność, którą uciszyłaś, by zostać poważną panią z biura, a może to twoja niesamowita intuicja, którą wyśmiano, więc nazwałaś ją zbiegiem okoliczności? My często boimy się swojego mroku, ale tak naprawdę panicznie boimy się swojego światła, bo bycie marną i nieszczęśliwą jest w naszym społeczeństwie bezpieczne. Nikt cię nie atakuje, gdy stoisz w cieniu, ale odzyskanie swojego złota, to wymaga odwagi, to wymaga przyznania się przed sobą. Tak, jestem potężna. Tak, mam w sobie ogień, który może ogrzać, ale i spalić to, co mi już nie służy. Jak to złoto odzyskać? Spójrz na ludzi, których podziwiasz, nie tych, których nienawidzisz. O tym mówiliśmy wcześniej. Spójrz na te kobiety, które budzą w tobie cichy zachwyt i myśl: chciałabym mieć jej pewność siebie, albo zazdroszczę jej tej swobody. To, co widzisz w nich, to nic innego jak projekcja twojego własnego złotego cienia.
Nie mogłabyś zobaczyć i docenić tego blasku u kogoś innego, gdybyś nie miała go w sobie. Twoja dojrzałość to idealny moment na alchemię. Nie musisz już nikomu nic udowadniać. Możesz podejść do tego starego kufra w podziemiach, zdmuchnąć kurz i powiedzieć: hej, wracaj do mnie, moja odważna wersjo, wracaj do mnie, moja dzikości. Jesteś mi teraz potrzebna. Ingerencja cienia to proces, w którym przestajesz być połową siebie. Kiedy zapraszasz te odrzucone części do swojego salonu, nagle zauważasz, że masz więcej energii, że twój głos brzmi pewniej, a świat zaczyna cię traktować z szacunkiem, którego wcześniej nie mogłaś wyegzekwować. Bo teraz emanujesz pełnią. Nie jesteś już tylko dobrą kobietą, jesteś kobietą kompletną. Poczuj, jak to złoto zaczyna w tobie pulsować. To jest twoja prawdziwa moc, która czekała na ten jeden moment swojej świadomej uwagi. Weź teraz spokojny oddech. Jeszcze jeden. Poczuj, jak powietrze wypełnia twoje płuca aż do samego dołu. Nasza dzisiejsza podróż do podziemi dobiega końca. Widzę cię, widzę twoją odwagę, z jaką spojrzałaś w oczy temu, co było uśpione przez lata. To nie był łatwy spacer, ale spójrz przed siebie, tam, na końcu tego korytarza. Widać już jasny, ciepły prostokąt światła. To są schody prowadzące z powrotem do twojego teraz. Wchodzimy po nich powoli, jeden stopień po drugim. Słyszysz? To znajome dźwięki twojego domu. Może tykanie zegara, może szum ulicy za oknem, może mruczenie kota. Wracasz do świata form, ale niesiesz ze sobą coś cennego. Ten cień, którego tak bardzo się bałaś, przestał być potworem. Stał się informacją. Stał się częścią ciebie, którą wreszcie przestałaś odpychać. Zanim otworzysz oczy szerzej, zanim wrócisz do swoich spraw, połóż rękę na sercu. Poczuj jego rytm. Twoja dojrzałość to nie tylko bagaż doświadczeń, to teraz twoja supermoc. Jesteś całością, jesteś bezpieczna. Zapal światło w pokoju. Napij się szklankę wody, powoli, czując każdy łyk. Pozwól, by ta wiedza osiadła w tobie miękko, jak kurz na starych meblach, który wreszcie przestał cię drażnić. Nie musisz dzisiaj robić nic więcej. Samo to, że tu byłaś, że odważyłaś się zejść ze mną tak nisko, już zmieniło strukturę twojego pola. Jestem przy tobie. Moja latarnia wciąż płonie i będzie tu na ciebie czekać, gdy będziesz gotowa na kolejny krok. A teraz odpocznij sobie. Śpij spokojnie, wiedząc, że mrok nie jest już twoim wrogiem. Jest twoim sprzymierzeńcem. Dziękuję ci za wspólną wędrówkę. To był Dar i już. Do usłyszenia w kolejnych tajemnicach podświadomości.